Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja witam wszystkie raki na czytaniu miesięcznym na maj i tradycyjnie zobaczymy dla Was ogólną energię, co ma szansę przyjść i odejść do przeszłości w tym miesiącu, jak Wy się przedstawiacie. Dalej rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać. Później przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach. I całość zakończymy informacją, co wydarzy się w pracy i w finansach. Pamiętajcie jednak, że te czytania prezentowane na kanale są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, żeby mieć taką większą wiedzę na temat tego, co przyniesie dany miesiąc, tydzień itd. itd. W kwestii czytań miłosnych polecam sprawdzać czytania również dla swoich partnerów lub partnerek. Moi drodzy i moje drogie raki i raczyce, zacznijmy, przejdźmy do czytania. Sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na maj. Oho, jakieś chyba nowe etapy. Co do Was przychodzi, co się pojawia? O, pięknie. Słuchajcie, jak na razie macie dwie trójki. Trójkę buław i kielichów. Co odchodzi do przeszłości? Okej. Jakieś wieści ważne lub informacje do Was przyjdą i wydaje mi się, że będzie to powód do świętowania, do radości. Być może będzie to związane z nowym etapem w Waszym życiu. Jak Wy się przedstawiacie? Okej, ładnie. Słuchajcie, w ogóle mam wrażenie, że czytania na maj dla większości znaków, tych, które do tej pory zrobiłem, są naprawdę w porządku. Jaka będzie dla Was rada? Och, momencik, bo wypadały mi karty. Już jestem i nie biorę ich dlatego, że mi się nie pokazało. Jeszcze raz. Jaka będzie dla Was rada? O, i czego nie robić, czego raczej unikać? Słuchajcie, w radzie jest, żeby się skupić, wybrać, nie bujać w obłokach, tylko też, słuchajcie, przejść z marzeń, z planowania, z myśli do czynów. Czego unikać, czego nie robić? A, no dobrze. Tutaj czego nie robić, nie martwić się na zapas i nie szukać dziury w całym. Słuchajcie, niezłe czytanie. Pojawiło się sporo mieczy oraz kielichów. Jedno z nich, czyli miecze, to trygon powietrza, bliźnięta waga wodnik, a kielichy to trygon wody. Rak, skorpion, ryby, więc gdzieś całkiem dobrze. Zobaczcie, z przełożenia macie kartę rycerza mieczy. No i rycerz mieczy jest właśnie przedstawicielem trygonu powietrza. Być może ktoś tam siedzi Wam w głowie albo jest blisko Waszemu sercu, bądź w ogóle w Waszym życiu pojawia się bliźnięta waga wodnik. Ewentualnie, słuchajcie, rycerz mieczy przedstawia osobę, która jest waleczna, zdeterminowana, chętna, ma swój cel i do niego dąży. Nie ma tutaj żadnych, spowalniaczy albo jakichś sytuacji, czy tam kuszących.
no na przykład słodyczy w przypadku diety, no które gdzieś tutaj próbowałyby jego bądź ją z drogi do swojego obranego przez siebie celu, no gdzieś tutaj zepchnąć. Absolutnie nie. Rycerz mieczy, on walczy, on pracuje, on działa, on wie czego chce i do tego dąży. Mam wrażenie, że jest to miesiąc takiej jasności umysłu, co jest bardzo ważne, zwłaszcza po takich długich i trudnych zimnych miesiącach, nie wiadomo jakich. Słuchajcie, dla Was w ogólnej energii jest karta trójki buław, a trójka buław to karta bramy. To karta nowych etapów i nowych rozdziałów. O co tutaj chodzi? Być może rzeczywiście w tym miesiącu walczycie i wywalczycie sobie nowy etap w pracy. Nowy etap, jeśli chodzi o przeprowadzkę. Nowy etap, jeśli chodzi o relację, która jest dla Was ważna, ale to później przejdziemy do czytań na miłość i na właśnie pracę. W każdym razie trójka buław to jest energia nowego rozdziału, powiewu świeżości, takiego poczucia, że dobra, zostawiam za sobą wieki ciemne, czyli jakąś tam zimę, jesień i tak dalej, cokolwiek tam u Was było, no i zaczynam teraz dokładnie nowy etap, z takim czystym umysłem, z radością i z konkretnym celem, do którego dążę. Jaki to jest cel, to już zależy od Was. Zobaczcie, przychodzi do Was karta trójki kielichów, a trójka kielichów niewątpliwie przedstawia tutaj 3 zadowolone osoby, które są bardzo sobie bliskie i jest to energia radości, jest to energia świętowania i gdzieś triumfu. Może nawet nie zwycięstwa, ale w ogóle taka, zobaczcie, błoga energia, która sugeruje, że uwaga, po pierwsze, będzie coś świętować. Być może najprawdopodobniej dlatego, że rzeczywiście jakiś nowy etap dla Was się rozpocznie. Być może po prostu w ogóle z wiosną, z majem przychodzi do Was duża dawka optymizmu, radości i mam wrażenie, że jest gdzieś tutaj bardzo dużo powodów do spotkań z przyjaciółmi, z osobami, które lubicie, w których otoczeniu bardzo dobrze się czujecie. Tak bym powiedział. Słuchajcie, wiosna pełną parą. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi karta Pazia Buław i zobaczcie, on mógłby przedstawiać kogoś z trygonu ognia, barana, lwa, strzelca. Jako że jest to Paź, czyli najmłodszy, jeśli chodzi o karty tarota, to gdzieś najprawdopodobniej jest to osoba niedojrzała emocjonalnie, bądź rzeczywiście młodsza. I teraz tak, albo rzeczywiście kogoś pogonicie i dlatego będzie trójka kielichów, czyli radość i zadowolenie, w związku z tym trójka buław i nowy etap. Ewentualnie Paź buław to może być informator, to mogą być jakieś wieści, komunikacja, która rzeczywiście będzie pozytywna i dzięki temu będzie ta radość, powód do świętowania oraz nowy etap w postaci karty bramy, czyli trójki buław. Jak dla mnie Paź buław tutaj mógłby, patrząc na cały rozkład, pokazywać Was jako osobę, która na przykład próbuje, stara się, jakoś tam różnie wychodzi, jest takie troszeczkę mało nadziei, ale ta karta odchodzi do przeszłości, więc powiedziałbym, że gdzieś ta nadzieja się tli, i gdzieś tutaj odpowiednio ją trzeba rozdmuchać, a będzie trójka buław, czyli karta bramy. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta dziesiątki monet. Piękna karta, która sugeruje obfitość finansową. Karta, która też w ogóle sugeruje rodzinę, dom, nieruchomości. Coś, co jest związane z Waszym poczuciem bezpieczeństwa. Zobaczcie, tutaj jest przedstawiona rodzina w postaci tutaj starszych, starszyzny, tutaj są dzieci, tutaj są psy, pałac w tle, czy tam zamek, dom. I jest tutaj informacja, że w tym miesiącu finalizujecie sprawy związane z, uwaga, to może być a propos remontu, przeprowadzki,
a propos rodziny, być może wspólnego czasu spędzonego z rodziną, bo wydaje mi się, że tutaj być może czeka Was jakieś większe świętowanie w gronie rodziny, w gronie najbliższych. Być może Wy szykujecie jakieś przyjęcie, może majówkowe, dla najbliższych. I tutaj mam wrażenie, że daje Wam to bardzo takie wyzwanie, ale cel, wiecie, że do niego chcecie dążyć, bo chcecie zrobić, fajne przyjęcie. Ewentualnie tutaj czuję, że dzięki bliskim, dzięki temu spotkaniu nabieracie siły, energii, witalności. Spotkania z bliskimi i powrót gdzieś do korzeni jest dla Was takim uziemieniem, takim powrotem do rzeczywiście takiej pierwotnej siły. To jest fantastyczne, bardzo mi się to podoba. Zobaczcie, tutaj w Radzie jest karta 7 kielichów, a jest to karta wielości wyborów, ewentualnie karta bujania w obłokach. Słuchajcie, jest to informacja, że rzeczywiście trzeba coś wybrać w tym miesiącu, zwłaszcza jeśli ma być to związane z nowym etapem. I teraz tak, przy tej karcie, przy 7 kielichów, no i też przy trójce buław i trójce kielichów, wychodzi gdzieś na to, że każda z propozycji, każda z okazji, którą rozważacie, czy z propozycji, która była Wam zaproponowana lub będzie dla Was korzystna, więc gdzieś wypadałoby po prostu podjąć decyzję, wybrać, iść za ciosem, gdzieś tutaj podjąć grę i otworzyć się na wszystkie doświadczenia, które rzeczywiście może przynieść dany wybór. Inna rzecz jest taka w Radzie, żeby zejść na ziemię i z planów, z marzeń przejść do czynów, dlatego że tutaj ewidentnie macie powodzenie. To jest może związane rzeczywiście też z miejscem, w którym mieszkacie. W Radzie jest coś takiego, żeby unikać używek, dlatego że one mogą niekorzystnie wpłynąć na relacje z rodziną bądź na Wasze samopoczucie w takim dłuższym, perspektywicznym myśleniu. Czego nie robić, czego unikać? Zobaczcie, jest to karta 9 mieczy, a 9 mieczy to jest karta, która przedstawia chomika w głowie, który biega, lata, nie może się zatrzymać i ta karta mogłaby sugerować nieprzespane noce, więc gdzieś wypadałoby zadbać o jakość swojego snu i spokój wewnętrzny. Zadbać o system nerwowy, bo dlatego, że jesteście osobami bardzo wrażliwymi w tym miesiącu i niewątpliwie używki, pobudzacze, napoje energetyczne czy nadmiar kofeiny gdzieś tutaj na pewno nie pomoże. 9 mieczy to też jest, słuchajcie, karta związana z szukaniem dziury w całym, szukaniem problemu tam, gdzie nie ma. Być może autosabotażem lub rozdrapywaniem ran. Informacja jest taka: koniec rozdrapywania ran. Nie sypcie sól na jakieś swoje rany, tylko zaczynajcie nowy etap, dlatego że nie ma żadnych przeciwwskazań i jedynym takim zwalniaczem, jedyną osobą, która mogłaby Was gdzieś odwodzić od rozwoju i od rozpoczynania nowego etapu, jesteście Wy, a nie rzeczywiste powody. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na maj. O, słuchajcie, raki, przepięknie. Chyba ktoś się zakocha w tym miesiącu, bądź zauroczy lub naprawi relacje. Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się druga połówka w związkach. Pięknie. Słuchajcie, jak Wy się przedstawiacie w miłości i w uczuciach na ten miesiąc? No słuchajcie, ja widzę tutaj sytuację, w której na przykład dla singli
jest możliwość poznania kogoś nowego, ale wy na przykład może myślicie o kimś, kto jest z przeszłości, o jakichś eksach, chcecie robić ekshumację, ewentualnie jest w waszym życiu ktoś, z kim relacja jest niepewna i wy robicie sobie nadzieję, ale zamiast to zostawić i ruszyć do przodu, no bo gdzieś tutaj was czeka coś lepszego, to wy tutaj trwacie, no, w takiej niepewności. Jaka będzie dla was rada? Słuchajcie, przewrotnie się tutaj dla was zadziało, raki i raczyce. Pracować, budować, starać się. Czego raczej nie robić, czego unikać. A dobrze, teraz już rozumiem, dlatego że no tutaj oczywiście musiała pojawić się pewna sprzeczność i nie wiedziałem, z czego to wynika, ale już momento, już chyba zrozumiałem. No dobrze, przejdźmy do przekazu i z przełożenia dla związków jest karta królowej monet i uwaga, królowa monet mogłaby, czy tam król monet, to już sobie możecie wybierać, mogłaby wskazywać na sytuację finansową pomiędzy wami. Mam wrażenie, że mogły być wcześniej jakieś spory a propos miejsca zamieszkania, wyjazdu rodzinnego, czy w ogóle na przykład ślubu zaręczyn. Królowa monet to może być teściowa lub teściu, osoby, które chcą się wtrącać w wasze sprawy. Ale w ogóle królowa monet jest zdrową egoistką i tutaj w tym miesiącu wypadałoby rzeczywiście ten zdrowy egoizm, ale nie mylić z jakimś egocentryzmem czy tam narcyzmem, no gdzieś tutaj wprowadzić, czyli co? Nie podkładać się drugiej osobie, pamiętać o swoich potrzebach. Zobaczcie, no dla singli z przełożenia jest karta królowej monet bądź króla monet i no jest to właśnie zdrowa egoistka, która stawia siebie na pierwszym miejscu, ale przez to, patrząc na wasz rozkład, może troszeczkę zamykać się na poznawanie nowych osób. Dlatego, że jest to osoba no, gdzieś tam doświadczona różnorako, no i może gdzieś przez jakieś zranienie wcześniej przyjmuje taką postawę, że no dobra, teraz inwestuję w siebie, ale obawiam się, że nikogo nie chcę w swoim życiu. To jest przedstawicielka trygonu Ziemi. Byk, panna, koziorożec, być może ktoś taki, spotkanie z kimś takim w tym miesiącu was czeka. Zobaczcie, w ogólnej energii dla związków jest karta Asa Kielichów. Piękna karta, która sugeruje nowy początek, początek uczuć, być może pogodzenie się. Być może ta karta mogłaby sugerować, że gdzieś pomiędzy wami a drugą połówką nastaje pokój. As Kielichów na pewno sugeruje gdzieś tutaj wiele emocji, które wypadałoby uporządkować, ale wydaje mi się, że w tym miesiącu gdzieś jest to zupełnie łatwiej aniżeli wcześniej. As Kielichów w każdym razie jest to karta miłości, czułości i godzenia się, ukojenia. W ogólnej energii dla singli karta Asa Kielichów niewątpliwie sugeruje nową miłość, nową relację, zauroczenie. Powiedziałbym, że jest to fantastyczny miesiąc na to, aby się bawić, poznawać nowe osoby, brać udział w życiu towarzyskim, no i gdzieś dawać komuś szansę. Tylko ekshumacji nie robić. Tutaj jest informacja, żeby raczej eksów nie przyjmować. No słuchajcie, jak pokazuje się partner lub partnerka w związku, w relacji, jest to karta króla kielichów bądź królowej kielichów. I słuchajcie, no jest to osoba, która jest rodzinna, kochająca, wspierająca, zabiegająca. Osoba, która jest gotowa do poświęceń i osoba, która jest taka łagodna. Zobaczcie, As Kielichów i Król Kielichów, przepięknie.
Być może gdzieś rzeczywiście będziecie się godzić z inicjatywy drugiej osoby. Mam wrażenie, że wasz partner lub partnerka też być może, słuchajcie, ku waszemu wkurzeniu się lub pewnemu fochu może mieć za dużo kontaktu z matką bądź z ojcem. Na tej zasadzie, że czujecie, że momentami próbują na nim lub na niej wywrzeć wpływ. Zobaczcie, do singli przychodzi karta króla kielichów lub królowej, to już w zależności od tego, jak wam się podoba. No i w ogólnej energii ten as kielichów, jak dla mnie, jak najbardziej jest tutaj nowa relacja. Jest tutaj zauroczenie bądź miłość. Znaczy słuchajcie, tutaj nie przesadzajmy, bo jeśli chodzi o miłość, to wydaje mi się, że tutaj ku dojrzałej relacji, to trzeba trochę czasu, żeby to uczucie się rozwijało, a nie, że gdzieś tutaj miłość od pierwszego wejrzenia jak u nastolatków, chociaż może. Słuchajcie, król kielichów, przychodzi do was osoba, która ewidentnie jest bardzo w waszą stronę, jest wami zauroczona, gdzieś chce się starać. Ciepłe uczucia do was żywi. Słuchajcie, wy w związkach, i to jest ciekawe, przedstawiacie się jako karta trójki mieczy. A trójka mieczy to jest złamane serce, to jest żal, albo jakiś foch. I to jest motocykl za oknem na potwierdzenie, słuchajcie. Jak dla mnie, a właściwie dla was, jest to informacja, że ostatnio być może coś trudnego wydarzyło się pomiędzy wami w relacji i teraz wy, jako zdrowy egoista bądź zdrowa egoistka, egzekwujecie od drugiej strony, od drugiej osoby gdzieś staranie się, zabieganie, pokazanie też, słuchajcie, że rzeczywiście przychodzi do czynów, a nie tylko słowa tutaj. Trójka mieczy mogłaby sugerować, że są u was trudne emocje, którymi trzeba się podzielić. Nie tylko na tej zasadzie, że dobra, nie będę mówić, bo zranię drugą osobę. Nie, słuchajcie. Tutaj też trzeba pamiętać o sobie, również jeśli czujecie, że wpływ rodziny drugiej strony jest zbyt duży na przykład na waszą relację. Jeśli chodzi o single, to zobaczcie, wy przedstawiacie się jako trójka mieczy. I to jest ciekawe, bo trójka mieczy to jest złamane serce, bądź w ogóle opór przed otwarciem się, przed otworzeniem, przed otwarciem swojego serca na nową relację, która niewątpliwie ma szansę się pojawić. A to, czy to spitolicie, czy raczej przytrzymacie, to już zależy od was. Ja się obawiam, że możecie być nieufni lub nieufne do nowo poznanych osób. Ewentualnie jesteście w sytuacji, która nie wiadomo, w którą stronę idzie, najprawdopodobniej w żadną i przez to gdzieś tutaj zamykacie się na nowe, które może być lepsze, nawet jeśli myślicie o byłych. Zobaczcie, w Radzie dla Związków jest karta Pazia Monet, a Paź Monet jest osobą, która się stara, która zabiega, próbuje, walczy, buduje. Taką macie radę. Działać nad swoim związkiem. Też słuchajcie, tak jakby określić sobie jakieś zasady, jeśli rzeczywiście była tutaj jakaś kłótnia, rozstanie czy separacja. Paź Monet też w ogóle sugeruje w Radzie, żeby pamiętać o tym, że macie dzieci dla osób, które mają. Nie wtrącać ich w swoje problemy, ale też starać się, żeby wasze problemy nie odbijały się na nich. W Radzie dla singli jest karta Pazia Monet. A Paź Monet to osoba młoda. To osoba może młodsza wiekiem, może młoda duchem, albo w ogóle ktoś, kto stara się od początku. Zbudować relacje z wami. Więc co? Pozwolić jakiejś osobie rzeczywiście się w waszym życiu pojawić. W ogóle w Radzie jest, żeby próbować, bo od siedzenia na kanapie, tutaj miłości nie będzie. Tak bym powiedział, ale krok po kroku. Jak zdrowa egoistka, gdzieś tutaj asertywnie, nie mylić zauroczenia tutaj, czy pociągu seksualnego z
zakochaniem, czy tam z miłością i tutaj od razu sobie nie robić nadziei, tylko słuchajcie, no gdzieś tutaj poznawać różne osoby, porównywać, myśleć, zastanawiać się, sprawdzać, czy można zaufać. Czego nie robić, czego unikać w związkach? Karta rycerza mieczy. Wzięta waga wodnik, być może ktoś, kto jest z tego trygonu i chce gdzieś tutaj stanąć pomiędzy wami. A być może karta rycerza mieczy sugerowałaby, żeby unikać szarpania się, kłótni, tylko gdzieś tutaj spróbować pewne rzeczy na spokojnie, tym bardziej, że jest nad czym pracować i ja tutaj raczej widzę udaną relację. Tylko słuchajcie, nie ma żadna relacja nie jest perfekcyjna i nawet nie myślcie o tym, że taką chcecie mieć. Jeśli chodzi o single, czego nie robić, czego unikać? Karta rycerza mieczy, słuchajcie, momentu, to będzie ważne. Nie walczyć o to, co już było, o to, co się skończyło. Nie być więźniem też, słuchajcie, takich negatywnych wierzeń, że skoro do tej pory ktoś ranił, to znaczy, że wszyscy ranią. Jeśli ktoś zdradzał, znaczy, że wszyscy zdradzają. Wyjść z czegoś takiego, nad tym pracować, jest to dobry miesiąc. Przejdźmy teraz do czytania na pracę i finanse. Sprawdźmy, jaka energia będzie dla Was w maju. Dobrze. Nowy początek nowej komunikacji, ale też w ogóle mam wrażenie, że jest walka udana o coś. Zaraz zobaczymy o co. Co do Was przychodzi? Okej, słuchajcie, to też tak jakby ktoś wywalczył sobie jakieś nieruchomości, mieszkanie, spadek. Być może walczyłyście o godność, honor w sądzie z kimś i tutaj widzę, że raczej uda Wam się coś obronić. Co odchodzi do przeszłości? Okej. Jakieś, słuchajcie, mydlenie oczu, obiecanki, cacanki. Będzie podwyżka, a nie ma. Na przykład coś takiego się kończy. Jak Wy się przedstawiacie? Super, naprawdę dobry rozkład, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy sądowe, o rozliczenia, o jakieś umowy ważne i rozmowy. Rada dla Was. I czego raczej nie robić, czego unikać. Słuchajcie, naprawdę niezłe czytanie, raki. Takie pokrzepiające, bym powiedział. Znaczy pokrzepiające, może nawet nie, bo to tak brzmi jakby ku pokrzepieniu serc. Już nie powiem, który utwór literacki został właśnie w ten sposób zatytułowany, czy tam rozpoczęty, ale pokrzepienie mi się kojarzy z takim pocieszeniem jakiegoś dzieciaczka małego. Czy kogoś, kto, nie wiem, tak smutno, nie. Dobra, zacznijmy od początku. Z przełożenia karta siły i karta mocy, która mówi właśnie o pewności siebie, działaniu, o swojej godności, honorze. I rzeczywiście tutaj jest informacja, że macie siłę, żeby o coś walczyć i w ogóle mam wrażenie, że jest też Wam ktoś w stanie w tym bardzo pomóc, Was wesprzeć. Karta siły, karta mocy. Świetnie. Macie też dużo motywacji w pracy.
Zobaczcie, tutaj w ogólnej energii jest karta Asa Mieczy, a As Mieczy może sugerować nowe początki i nową, rzetelną, ważną, dyplomatyczną komunikację ku wyjaśnianiu sobie czegoś. Być może właśnie jest tutaj walka o swoją godność, o honor, o jakieś nieruchomości. Być może, słuchajcie, walka w sądzie. A być może, słuchajcie, w ogóle jest tutaj chęć udowodnienia pracodawcy, na przykład, że należy Wam się podwyżka, takie dobre traktowanie, sprawiedliwe traktowanie. As Mieczy sugeruje jak najbardziej powodzenie w sprawach sądowych i w ogóle w rozmowach dyplomatycznych, do których się przygotowujecie. Nie ma zaskoczenia. Tutaj zobaczcie, przychodzi do Was karta 9 buław, a 9 buław to stawianie przed sobą muru obronnego. Czyli tak jakby rzeczywiście w sądzie czy w ważnych rozmowach macie tutaj wsparcie w osobach trzecich. Macie tutaj moc w postaci gdzieś Waszego muru, czyli przygotowania. Tutaj niewątpliwie stawiacie na swoim i są tutaj jakieś silne, mocne fundamenty, być może wygrane na drodze sądowej. 9 buław też w ogóle sugeruje, że gdzieś tutaj naprawdę uda Wam się udowodnić swoje miejsce w szeregu. Uda Wam się udowodnić to, że jesteście osobami, które zasługują na więcej, czy nie wiem, czy że są na tyle wykształcone i doświadczone, że należy je szanować. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta 9 kielichów, a w tej talii, której zresztą bardzo dawno nie używałem, a jest super, już zapomniałam jaka jest fajna, tylko troszeczkę za bardzo strojna. 9 kielichów w tej talii przedstawia kogoś, kto robi Was w bambuko, obiecuje, ale nie dotrzymuje słowa, robi maślane oczy i Wy się rozpływacie. Na tej zasadzie, że dobrze, dobrze, to ja Ci oddam te pieniądze, dobrze, dobrze, jakoś to będzie, albo dobrze, dobrze, będzie podwyżka i co? Nie ma. I takie coś, takie kurcze kulfony odchodzą do przeszłości. Bardzo dobrze. To też może być związane z kimś, kto leseruje w pracy i przez tę osobę macie więcej obowiązków, a wcale więcej pieniędzy nie ma. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta sprawiedliwości, a sprawiedliwość to jest właśnie ktoś, kto docieka swoich praw. Jest to karta, która sugeruje znowu powodzenie w wyjaśnianiu spraw, w sprawach sądowych, w zaprowadzaniu porządku w swoich finansach, w miejscu pracy, w kontakcie z współpracownikami i z przełożonymi. Momento. Karta Sprawiedliwości również mówi o równowadze i o tym, że umiecie zachować równowagę pomiędzy oszczędzaniem, a na przykład wydawaniem na głupoty. Macie tutaj pod kontrolą wydatki. Zobaczcie, w Radzie jest dla Was karta Króla Monet. A wiadomo, Król Monet to może być przełożony, jakiś autorytet, osoba, która zna się na rzeczy. I tutaj jest rada, żeby gdzieś tutaj dyskutować z autorytetami, żeby prosić o pomoc, ale też Król Monet mógłby pokazywać Was jako zdrowego egoistę lub zdrową egoistkę, czyli co? Zadbać o swoje pieniądze, zadbać o to, żeby Was szanowali w pracy na przykład, żeby Wasze wysiłki miały przełożenie na Wasze zarobki. Tutaj gdzieś jest szansa na owocną rozmowę. Czego nie robić, czego unikać. I to jest ciekawe, bo jest to Królowa Buław. Czy tam Król Buław, to już tutaj możecie sobie odwracać tę energię. W Radzie Król Monet, w Nieradzie Królowa Buław. Królowa Buław, zwłaszcza w tej talii, z czarnym kotem tutaj na kolanach, pokazuje kogoś, kto gada za plecami, gra nie fair, rządzi sobie, ale, że tak powiem, wcale nie służy tutaj pomocą i nie jest wcale jakimś dużym autorytetem, czyli wymaga od innych, a nie od siebie. Takich osób unikać albo w ogóle nie unikać z takimi osobami rozmów i komunikacji.
Bądźcie mądrzejsi, bądźcie mądrzejsze. Tutaj też jest taka informacja, żeby nie pozwolić mieszać się żeby mieszało się życie prywatne i zawodowe. To nie będzie dobre. Zwłaszcza nie pozwólcie osobom z długimi jęzorami na gadanie o waszych sprawach w pracy. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam życzę cudownego miesiąca. Dziękuję za uwagę i zachęcam do sprawdzania czytań na wiosnę. Sprawdziłem, jaka będzie ogólna aura na tę całą porę roku i co nowego do nas przyjdzie. Tutaj gdzieś podlinkuję czytanie. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górę, dlatego że to pomoże mi w rozwoju kanału, no i wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.